Witam fanów Blendera. Dzisiaj powiem Wam, jak za pomocą tekstury i kilku modyfikatorów w Blenderze wymodelować sobie realistycznie wyglądającą oponę. Zapraszam na film po krótkim intro. Do wymodelowania opony potrzebna nam będzie tekstura. Jak taką teksturę sobie stworzyć? Najprościej w internecie wyszukać sobie ślad protektora opony, a następnie grafikę z takim śladem pobrać i zapisać na dysku, a później wyedytować ją w aplikacji graficznej, na przykład w Photoshopie. Tutaj, tworząc mapę wysokości, musimy bazować na układzie poziomów wysokości. I tak, elementy białe znajdują się na szczycie, elementy czarne na poziomie 0. Szarość to elementy środka. I właśnie w oparciu o tą hierarchię wysokości utworzyłem sobie mapę i widzimy tutaj powtarzający się bieżnik jest na szczycie, napis i podstawowa część opony to wartość około 50% wysokości, kolor czarny to 0% wysokości, poziom 0. Jeżeli stworzycie sobie prawidłowo taką mapę, zapiszecie ją do pliku PNG, a następnie użyjecie w Blenderze, no to łatwo będziecie mogli taką mapę przypisać do materiału opony. Ale zanim przejdę do materiału, powiem kilka słów, jak ja sobie taką oponę wykonałem. Po prostu dodałem obiekt prymitywny torus. Jeżeli przejdę do trybu edycji, to widzicie, że siatka torusa została właściwie odwzorowana na płaszczyźnie UV. I teraz zrotuję sobie ten obiekt i pokażę go w takim widoku z boku. I do tego torusa na szybko dodam sobie materiał, a właściwie to nie nowy, tylko już ten, który stworzyłem wcześniej. I widzicie, że pojawiła mi się tutaj tekstura. Teraz, jak przejdę do układu UV i teksturę przeskaluję sobie względem osi Y, no to ją rozprowadzam na obiekcie. Jak ją sobie rozprowadzimy, to wszystko zależy od indywidualnego projektu. Proste, nieskomplikowane. W następnym kroku dodajemy modyfikatory subdywizji i tak dalej, i tak dalej. Teraz przejdę już do mojego właściwego obiektu, żeby zbytnio nie przedłużać tego poradnika i powiem tak. Tutaj mam dodane modyfikatory. Modyfikator subdywizji, który po prostu zagęszcza siatkę. Modyfikator displays, a punktem odniesienia tutaj jest mapa tekstury. Tej tekstury po lewej. Opona. I modyfikator displays odpowiada za dodatkowe mapowanie wysokości, a więc takich wypukłości. Nie mam gładkiego obiektu, tylko mam ten obiekt lekko wypukły, przez co realizm
układu jest większy. Odwzorowanie koordynaty UV. I to jest bardzo istotne. I tutaj bazuję na wartości siła, moc działania. I widzicie, jakbym tutaj zwiększył wartość, no to ulegnie już deformacji ten obiekt. A więc muszę sobie tutaj ten parametr prawidłowo ustalić. I na koniec dodany jest modyfikator wygładzający. O, widzicie? I aktywowana opcja autowygładzanie normalnych. Teraz przeniosę się do zakładki Shading i pokażę Wam, jak na tablicy nodów skomponowany jest materiał. Tutaj mamy do czynienia z tablicą koloru podstawowego. Chropowatość ustawiona jest na 0,5. Praktycznie tutaj nic nie zmieniałem, tylko przypisałem kolor czarny. Te wypukłości mapowane są względem obrazu tekstury. I tutaj mam tablice, które może teraz omówię. Na początku, na wejściu jest tablica, która odpowiada za koordynowanie tekstury, rozwinięcie tekstury. I to rozwinięcie tekstury nastąpiło względem mapowania UV. Mamy tutaj połączenie wektorowe. Kolor tekstury wykorzystany jest do zmapowania nierówności. Teraz rozłączę tutaj węzeł i widzicie, że na obiekcie są widoczne nierówności, ale wynikające z modyfikatora Displace. Gdy wyłączę ten modyfikator Displace, no to mam całkiem gładki obiekt. A to już jest taka mała imitacja. Dodatkowo, tworząc tutaj połączenie hierarchiczne pomiędzy kolorem a mapą wysokości, odwzoruję poziomy. Bazuję na parametrze skala. I tą skalę muszę właściwie dobrać, żeby nie przesadzić. I myślę, że wartość 0,02 jest tutaj OK. Oczywiście tablica ta połączona jest hierarchicznie z węzłem Displacement, przemieszczenie. I to jest całe clue tego poradnika. A więc materiał, modyfikatory. I mamy już do czynienia z realistycznie wyglądającą oponą. Dziękuję za uwagę.